30, witam, 31 lipiec 2025 rok, no i rozpoczynamy. Lipiec się kończy, no cóż, sierpień się rozpocznie, miejmy nadzieję, że nie będzie tak zimno. Jutro pierwszy piątek miesiąca, też bardzo ważny dzień. No i co możemy zrobić? Jak macie jakieś propozycje, to tam podałem telefon, także bardzo mi miło by było. Jak chcecie coś wiedzieć na temat królewskiej wiedzy, czy dowiedzieć się. Wczoraj rozmawialiśmy o tych wahadełkach dziwnych i działaniu wahadełek. Zresztą taki program, tak jak powiedziałem, że poświęcę i mam nadzieję, że to będzie znamienity program, bo uważam, że jeżeli się zrobi program z panią, która przejęła po panu Beju, to jest historia w ogóle wahadełek. Jeżeli pojadę do Poznania i będzie z panem Ciszakiem, no to jest następna historia, jest wspaniała. No i mam jeszcze nadzieję, że z człowiekiem, który właściwie tymi o wahadełkach wie więcej niż wszyscy inni, no to też, a to już będzie zaskoczenie, kto to jest. No i pomału tak sobie dojdziemy do tego wahadlarstwa, ponieważ wahadlarstwo właściwie każdy powinien spróbować, dlatego że pierwsza podstawowa sprawa to jest, mam nadzieję, że słychać. Robert, witam. Reginę, witam. Joko, witam. Także mam nadzieję, że słychać. No to i w porządku, ale jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, czekam na telefon, a jak nie, to napiszcie, tylko tam na to pisanie, to jak zaczniecie laborat pisać, to będzie troszeczkę za dużo. Kosmogram dzisiejszy, no cóż, Słońce w Dładzie, co jest, co to, ach, to ja wam piękny kosmogram pokazałem na początku, no nawet nie wiedziałem. Nie zwróciłem na to uwagi. To był kosmogram Stanów Zjednoczonych. Teraz rozumiem, dlaczego patrzy się i tak nie wierzę. Dobrze, że nie podałem daty Stanów Zjednoczonych. A to 31, tak. Zaraz wam pokażę. Kosmogram Dłada oczywiście Skorpiona. Z tym lwem i skorpionem to można wiele powiedzieć. Oczywiście offsetka numer 5. Będziemy je tak numerować, aż powstanie offsetka TV, ale to jeszcze troszeczkę musi potrwać, a ja już nie chciałem czekać, bo jak zacznę majstrować z tym wszystkim, to nigdy nie dojdę do tego, co bym chciał zrealizować, a w gruncie rzeczy też jeszcze lada moment. Witam Mariolu. I słuchajcie, no co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest to, że się w tym Sejmie tłuką strasznie. Podejrzewam, że coś będą kombinować, coś z panem Nawrockim, ale to miejmy nadzieję, że to im nic nie wyjdzie, bo już im nie wychodzi, bo no co tu ukrywać, ale ja już mówiłem o Korwinie-Mikke i panu Zollu, profesorze Zollu, no to faktycznie przepięknie powiedział Korwin-Mikke, że to jest po prostu hańba. Oprócz tego tutaj trzeba przyznać, że najbardziej mnie się podobał Edynburg i pani ta śliczna Fon, jak w gruncie rzeczy wszystko podpisała, co Trump chciał. Więc słuchajcie, no,
odgraża się, podskakuje to, tamto, a robi tak samo, jak robili nasi przywódcy. I też, no w gruncie rzeczy za te szczepionki, no nie wiem, kto zapłaci, bo wszyscy my zapłacimy, które ona tam wykombinowała przez swojego męża, ale zrobiła z nich wszystkich tych ludzi, wiecie, jak ich zrobiła na szaro, znaczy na szaro, sama siebie zrobiła na szaro, ale tutaj, no, ja nie chcę wymieniać tych słów, wiecie, no, bo to dzisiaj to jest w ogóle paranoja, nie można nic powiedzieć. To, co się dzieje w szkolnictwie, to jest, nie wiem, ja jestem przerażony to, co będzie w szkolnictwie. Mam nadzieję, że poproszę tych wszystkich moich znajomych, którzy są nauczycielami, którzy są wykładowcami, żeby tu mieli takie, no powiedzmy, że zajęcia dla rodziców, po to i dla dziadków też oczywiście, ale nie żeby uczyć, tylko żeby wskazywać, co mają kupić, gdzie mają kupić, żeby temu dziecku podstawiać pod nos, bo przecież to wyrosną, no nawet nie chcę powiedzieć, bo to jest nieładne słowo, ale no nie, można tak powiedzieć. O, znalazłem. Niewykształceni robotnicy. To wyjdą z tego niewykształceni, bo przypuśćmy, ten robotnik z lat, tam nieważne których, no byle nie po wojnie, bo po wojnie faktycznie z tymi szkołami, bo wojna przerwała, ale w latach moich to zasadnicza szkoła, no to uczyła zawodu, ale podstawówka to był poziom całkiem. Nauczyli dodawać, ja nie pamiętam, czy były funkcje, chyba nie było funkcji, ale były ten pociąg A, pociąg B, wyjechał stamtąd, te wszystkie czasy, nieczasy, prędkości. Potem równoważnia była z fizyki, związki chemiczne też były. No więc właściwie takie, jak to się mówi, podstawowe rzeczy. Ja uważam, że najważniejsze, co jest, to w matematyce doprowadzić do tego, żeby było wiadomo, do czego służy matematyka. Przypuśćmy ten centymetr sześcienny, czy 10 centymetrów sześciennych, 100 centymetrów sześciennych i jak zamienić to w rzeczywistość. No 10 centymetrów sześciennych to jest litr wody, tak? No więc to wytłumaczy dzieciakowi i to powinno być tłumaczone i zarówno na fizyce, na chemii i na matematyce. Wtedy już nie potrzeba to, co mówiłem, te 5 razy czy 9 razy, tylko jeżeli mamy 3 razy, 3 razy i 3 razy na 3 lekcjach, no to mamy 9. No to już dziecko zapamięta do końca życia. Jeżeli to jest równo prowadzone, znaczy nierówno, że z tego samego dnia, z tego samego przedmiotu, ale na przykład na matematyce, przypuśćmy w 5. klasie i potem w 6. klasie jest poprowadzone, ja nie znam programu zupełnie w tej chwili, ale przypuśćmy w 6. klasie jest na biologii to poprowadzone, potem w 7. klasie na fizyce i na chemii w 8. klasie. No to jest obłęd, no to już właściwie dzieciak, to jeszcze biologię do tego wtrąciłem, bo na przykład można pokazać, ile to jest kilogram pierza, tak? A ile to jest no, metr sześcienny wody, ile to jest. Bo potem jak jest licznik wodny, to patrzy się na ten licznik i nie wie, o co chodzi. I go będą po prostu okradać, to dziecko. Jeżeli to dziecko nie będzie myślało, jeżeli będzie z kolei brak sąsiadów albo kogokolwiek, kto go poprowadzi, no to tragedia. A w dodatku trzeba się liczyć z tym, że w każdym momencie może nas, tych starszych osób, zabraknąć, po prostu odejdziemy. No to jest zupełnie normalne i to dziecko zostanie samo, nieważne ile ona ma lat.
czy ma 6, czy ma 26, czy 46. To jest nadal nasze dziecko, jeżeli takie posiadamy, jest to nasze dziecko. Jeżeli jesteśmy dziadkami, to też jest nasze dziecko. No i co z tego? Nie, jednak osoby, nie zawsze tak jest, ale te starsze osoby jednak mają większe doświadczenie niż te młodsze osoby, nawet o rok. Tak jak ja tłumaczę w astrologii, że zawsze mam szacunek do osoby wielki, jeżeli ona jest ode mnie wcześniej się uczyła niż ja. Dlaczego? Dlatego, że ona przemyślenie na temat chociażby, no popatrzmy sobie, tego Słońca z Merkurem, czy tak zwanego spalonego Merkurego, ma dużo lepsze niż ja, dlatego że ona spotkała, przypuśćmy, 45 razy, bo 45 lat temu się uczyła astrologii, a ja się uczyłem dopiero 27 czy 28, nie pamiętam. Nie, trochę więcej, ale nieważne. I gdzie tam 28, jak grubo przed 2025, a ja jeszcze było 900. Nie 900 równe, tylko wiecie o co chodzi. Jeszcze to, nie wiem, nie chcę mówić, bo wyjdzie na to, że jestem starszy niż piramidy w Egipcie, albo prawie równy Sfinksowi, co bardzo sobie cenię muchę z tym Sfinksem i to wszystko. Oczywiście, że tak, ale pogrążę się w jakichś czeluściach historii. No i tak jest. I teraz popatrzmy sobie, że ta osoba ma dużo lepsze spojrzenie na to, nawet na jakiś głupi element tej astrologii, ale ma doświadczenie. W dodatku ona zawsze te osoby patrzą przez punkt, to co ja wam tutaj tłumaczę, żebyście nauczyli się, pojęli jak to wygląda, na czym to polega ta astrologia, żeby to nie była żadna tajemnica. Bo większość nas, jak zacznie rozmawiać, tak tutaj teraz ostatnio czytałem, Melefiki, tutaj Jowisz jest Melefikiem i to jest takie dobre, Jowisz z Wenus i połączą się i tutaj będzie ach i oki i co to nie, ponieważ znajdują się w raku i będą teraz tworzyć, no bo Wenus weszła do raka, jakże Jowisz też niedawno i fantastyczny okres takiej przyjaźni, takiej miłości, takiej rodziny i w dodatku zaraz, bo to jest dobre. Chodź, aspekty. Chodźcie, nie ma tak dobrze. I jest kwadratura z Marsem. No z Marsem to nie, ale tutaj, no chodź. Wenus i Jowisz. Nie. Wtedy jeszcze była koniunkcja Wenus z Marsem. To jest tak, nazwijmy to miłość, która ile trwa ta miłość? To zafascynowanie. 2 lata? To warto o tym w ogóle mówić? O 2 latach warto mówić? Czy lepiej mówić na przykład o koniunkcji Wenus na przykład z Neptunem, która będzie trwać, przypuśćmy, około 30-40 lat. No to już można o tym mówić, ale tutaj o tej Wenus, o co to? No. Ktoś pojechali i spotkali się na Woodstocku i już nigdy więcej się nie spotkali, tylko te kilka dni, bo teraz jest Woodstock. Świetna pogoda, rozgorączkowani są wszyscy tam, a jakże. No bo to trzeba umieć odróżniać. No. Teraz w dodatku jest kwadratura, no to się akurat rozchodzą. No, potem tutaj co jeszcze mamy takiego idiotycznego, bo jest pełno tych idiotyzmów. Bardzo nie mogę powiedzieć, ale ja lubię tą kwadraturę, bo ta kwadratura buduje cokolwiek. Buduje. Ta koniunkcja z Merkurem to jest pyskuwa numer 1. Tutaj mamy półsekstyl z Jowiszem. Jowisz nigdy nic groźnego nie robi. Zapomniałem, że to zegar. Saturn w trygonie do Słońca,
Właściwie to jest takie coś, ja zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wiesz co? No słucham. Świetne dzisiaj słońce. Pewnie się opalimy na skwarki. Powiemy, że byliśmy w Egipcie, dobrze? No nie byliśmy w Egipcie, bo ja powiedziałem, że jesteśmy nad morzem. Po co powiedziałeś? No szkoda, że powiedziałeś, że jesteśmy nad morzem. Ale którym morzem powiedziałeś? No powiedzieliśmy, że jesteś w Juracie. No to dobrze, że w Juracie, bo jesteśmy w Chłopach. Tylko nie mów, że się opalamy na nago. Dobra? No dobra. No nie, tego nie powiedziałem, że na nago. A słuchaj, wyłączyłeś ten telefon, ten z tą kamerką? Nie. Nie? No to jest to. No. Dobre? Dobre. No. Zamiast w Juracie czy w Jastarni, to pojechali do wiecie, tam i na tej chałupy welcome to, no i macie. No. Jeszcze kamerki i zostawili ten telefon na kamerce. No. I wszyscy tylko w tej kamerce, poczekaj, nic nie mów. Zobacz. I pełno głów, stado. Gorzej jak puścili to weter. Haha. Dobra, przejdziemy dalej. Pach. Potem mamy trygon z Neptunem. No to, no co? No są w chałupach. A co tam robią w chałupach? Przecież nie grzańca, no chociaż dzisiaj to bym grzańca polecał. Na plaży grzaniec i kiełbaski. Słuchajcie, wopików nie ma tak za moich czasów, bo to łaziło świństwo cały czas po tych wydmach i łapali tam. No. Potem tak, po 20 czy tam po którejś w nocy nie wolno było, a teraz wolno wszystko, możecie rozpalić ognisko. Morze wywala patyki. Także spokojnie można ułożyć jakiś stosik. Albo przynieść jakieś, czy nawet na stacji benzynowej kupić tam kilka tych takich zrazów, tam wiecie, takie poukładać to. Kiełbachy, 2 pęta można przywieźć z poznańskiego, bo to, albo tam jeszcze skądś, jak jechaliście no już jesteście, to rozumiem. W chałupach to nie byłem. W Juracie byłem. W Jastrzębiej mi się bardzo nie podobało, bo było bardzo wysoko. W Cetniewie to bardzo często byłem. We Władysławowie to nawet mieszkałem. Na Helu bardzo często, tylko jeszcze w tamtych czasach ten Hel nie był tak rozwinięty jak teraz. No i dobrze, no jedziemy dalej. Bach. No i mamy potem tutaj opozycję do Plutona, Słońce do Plutona. No to co chcecie? Pogoda taka. Tylko zaraz. Czy dobrze myślę, czy źle będę myślał? Dobrze, zaraz wam coś pokażę i zaraz wam coś powiem. Dobra, mamy kółko. Widzicie Urana wchodzącego do bliźniąt? I teraz zobaczymy, co Uran robi. Jak się Uran zachowuje. Trygon z Plutonem, tak? Kwadratura, do ascendentu nie bierzemy. Trygon z Plutonem. Zobaczcie, Pluton ma sekstyl Pluton tu i z Saturnem i z Marsem. Trygon.
To są te trzęsienia ziemi. Słuchajcie, ja mówiłem o tym w Krakowie 2000. Na który rok ja to zaplanowaliśmy? Na 2011 albo 2012. Miały być takie powodzie. Pamiętacie, takie mapy pokazywano, że do Poznania dojdzie woda? Ja wtedy chodziłem w Kołobrzeg, ale nie pamiętam, w którym to był roku. Albo to był 98, albo 90, w latach 90. Od 90 do 99? Tak, w tych latach. Poznałem faceta, który, no nieładnie powiedziałem, mężczyznę, no dobrze. Mężczyznę, który zajmował się wydmami. Więc na przykład, jeżeli tam wydmy były i coś tam podmywało, to na przykład on zakładał na przykład takie jakieś bloki betonowe, takie jak kolczaste, różne rzeczy, opowiadał o tym. I właśnie żeśmy chodzili. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie ja mieszkałem, dokładnie pod Kołobrzegiem, tam jest depresja. I tam jest tak mniej więcej w najniższym miejscu jest 1,80 m, 1,90 m, poniżej morza. Więc gdyby morze wlazło, to momentalnie zaleje. Momentalnie. Tam jest taki mały prześwit, ale tam jest przepompownia. I przepompowują tą wodę. Dokładnie z jeziora Resko, jak ktoś wie, gdzie jest Resko jezioro. To jest tak troszeczkę w bok od Dźwiżyna. Właściwie jest w Dźwiżynie, nie jest Dźwiżynie, bo tam jest, no, znaczy jest, bo jak jest ten port i w Dźwiżynie, no to ten kanał idzie właśnie do Reska, do Reska. Tak, do jeziora Reska. Ale jakoś tak jest dziwnie, a potem jest tam tak pomiędzy właśnie, ja nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość, co były te okrąglaki. Takie domy, to były łódzkie domy okrąglaki. Teraz to co słyszałem, to sanatorium jest albo coś takiego. Nie wiem, co tam. To było obrońców pokoju za straszne pieniądze wybudowane, a potem za zakład. To jest ten zakład, którym był papież w Łodzi. Jak macie ten tutaj, i tam była taka hala, jedna z najpiękniejszych hal na świecie, i to się spaliło. Straszna strata, jeżeli chodzi o inżynierię, o pokazanie inżynierii. I właśnie z nim chodząc, on nie opowiadał o pewnych rzeczach, bo ja pewnych rzeczy nie mogłem zrozumieć tutaj, będąc właśnie, dlaczego zawsze co rok wojsko szalało. To było tak mniej więcej, już minął ten termin. Około 26, 27, 28, to było widać. Była taka ścieżka czarna w morze szła. Taka czarna ścieżka. Nie była ona szeroka, gdzieś szerokości 15 metrów, góra. Jakby ktoś się znalazł w tej ścieżce, na tej ścieżce na materacu, dosłownie 20 minut znajdował się na Bałtyku. Głęboko, no to był Bałtyk, ale daleko. Już nie dopłynął, sam nie było mowy o tym, żeby wypłynął. Z tego korzystali, co tu ukrywać, dwa razy tak było podczas mojego pobytu, w różnych latach, skorzystali jacyś żołnierz jakiś, który uciekł na pontonie do Szwecji,
i wykorzystał to. Radary go nie wykryły, ani te WOPR-iki go nie wykryły, a potem dosłownie przecież codziennie, 3 razy dziennie wojsko wchodziło prawie do każdego mieszkania. Prawie do każdego, na wszystkie działki, wszędzie chodzili, wszędzie, do każdego środka i to po 2, 3 rano, wieczorem, w nocy szukali tych niby jednego żołnierza, a to potem się okazało, że to cała, znaczy 2 czy 3 uciekło. Bardzo, bardzo różne rzeczy były, historie tam z tym okresem i właśnie się pytałem jego, o co chodzi, a on mówi, po prostu jest prąd. I mówi, tutaj jest linia prosta jakby z Skagerat, z tych cieśnin. I mówi, niech pan sobie wyobrazi, że te cieśniny zlikwidują, otworzą się. Ja mówię, jak? No na przykład Golfstrom inaczej popłynie. Uderzy w to Golfstrom, automatycznie te wyspy zostaną przesunięte. I ja mówię, co się z Bałtykiem stanie? Mówi, z Bałtykiem się nic nie stanie, tylko przyjdzie fala. I fala, jeżeli przyjdzie, przypuśćmy 5-metrowa, to tutaj koło brzegu nie ma. Nic nie ma. Mówi, żadnej plaży nie ma. Wszystko jest zalane. Ja mówię, jak daleko? On mówi, nie, to nie jest daleko. Ale jakby przyszło tsunami po tym, a było jakieś tsunami wtedy. I mówi, fala niech będzie 15-30 metrowa. Mówi, to proszę pana, do Poznania spokojnie. Ja mówię, no dobrze, ale ona tylko wejdzie i wyjdzie. On mówi, nie. Jak ona wejdzie, to popchnie całą ziemię, popchnie ten cały grunt, to wszystko tam i tam zrobi coś takiego, jak mówi, jak są Kaszuby. Po prostu popchnie tą ziemię, a tu już będzie morze. Ja mówię, głębokie, a on mówi, nie, to nie będzie głębokie morze, no ale będzie. Czy woda będzie sięgać do Poznania? I prawdopodobieństwo jest takie, że ja z nim naprawdę długo żeśmy rozmawiali, ja już w tej chwili to pamiętam jakieś szczątki. Jak miałem wykład w Krakowie, to właśnie o tym mówiłem, dlatego że to było wtedy realne. Wtedy pokazywano mapy, jak one wyglądają, jak to, jak tamto, nawet lata określone, 2015, mamy 2025, czyli 10 lat spóźnienia. I teraz można by się teorię spiskową rzucić, że to robi, wiecie, tam w Rosji albo tam w Kanadzie głęboko, tam daleko. Nie. Tamto też robi oczywiście, ale tamto to są takie manewry, wiecie, na 1,5 metra fala. A te fale, które są, to jest wynik po prostu, no co tu ukrywać, Ziemia, no jak się robi Zielony Ład, jak się robi jakieś wybuchy atomowe, jak się robi jakieś świństwa, jak się gromadzi jakieś paskudztwo typu plastik na morzu, że prawie kontynent się buduje z tego, to potem Ziemia się buntuje, a nie ma co. Słuchajcie, kratery ostatnio to, ja nie pamiętam kiedy krater wybuchł, ale pamiętacie jak Kaczyński zmarł wtedy na pogrzeb, jak leciał tym samolotem nisko z Meksyku? Nie pamiętam skąd on leciał. Czy z Peru? Nie pamiętam skąd leciał ten prezydent na pogrzeb. No i macie dokładnie to jest to. No więc wtedy tutaj wybuchło na Islandii. Ale jak tam, ja już dawno nie słyszałem, żeby coś tam na tej Czukotce, czy tam na tych terenach coś tam trzęsło, a tam strasznie zawsze trzęsło. Przecież jak tam byli nasi Polacy jeszcze za dawnych czasów, to mniej więcej 2 razy w roku to nieźle trzęsło. A przecież tam, tylko ja mogę pomylić.
nie przypomnę sobie, jak się te miejscowości tam nazywały. Tam Workuta, nie Workuta, tam bardzo daleko, daleko w Rosji, tam już blisko Japonii. No to tam przecież trzęsą się równiutko. A w tej chwili, jeżeli tam będą, tylko że jeżeli teraz odbije się to czkawką na Oceanie Spokojnym, to na Atlantyku to dopiero będzie heca. Dopiero będzie heca. My sobie nie zdajemy sprawy, że to jest tylko wyłącznie morze, a morze no jest nieobliczalne. No i ten Neptun z tym Plutonem, z tym Uranem zrobią. No i także, no co tu ukrywać, jeszcze inne planety zajmą się tym. Zajmą się tym w prosty sposób. I na to nie ma sposobu innego, jak tylko i wyłącznie rozwaga. No Rosjanie wiedzą, no to wszyscy wyjechali. Tam to, co ja wiem, to tylko jedna osoba ucierpiała. A co to się stało? A nic. No więc tutaj wesoło naprawdę jest. Ja się bardzo obawiam, tak szczerze mówiąc, o Ślęża, bo Ślęża jest wygasłym wulkanem, ale to nie jest stary wulkan, to jest nowy wulkan. To wcale nie jest taki stary wulkan. Więc jeżeli w Polsce by były, a Suwałki, nie wiem czy pamiętacie, że Suwałki się trzęsły, wtedy kiedy we Wrocławiu się też by tam coś działo, no Ślęża jest przecież niedaleko Wrocławia, bo tutaj jest ten pas tektoniczny taki, tak, jest ten uskok. No i to się może tutaj spokojnie być bardzo wesoło. Zresztą teraz jak budują tą elektrownię, my nie mamy terenów na elektrownię. My właściwie nie powinniśmy, jeżeli powinniśmy budować elektrownie, to takie malutkie, gminne, takie to, tam nie pamiętam do ilu kilowat, Francuzi robią takie malutkie elektrownie, to są malusieńkie elektrownie, one góra 80 lat dają. I jak jest, nawet by było skażenie, to by było takie skażenie, jakby wybuchł ten rentgen. No kilka osób by się poparzyło. Może by nie miały dzieci, czy ktoś by zmarł? No jak jest słaby organizm, to tak. Ale jeżeli ktoś jest silny, to nie. Na przykład wszyscy mam 2 kolegów, którzy pracowali przy elektrowniach atomowych, znaczy jeden odszedł, mój kolega chyba z 2. klasy, nie, przepraszam, co ja mówię, z 7. klasy odszedł. Z 7. klasy szkoły podstawowej odszedł i pojechał tam, właśnie zdał egzamin i pojechał tam do tej szkoły. Tak, Orlęta wyjeżdżali, to oni wyjeżdżali do takiej szkoły właśnie atomistyki. Ja go teraz nie spotykam, bo podejrzewam, że rodzice nie żyją już w Łodzi, ale ja go spotkałem, jak miałem 30 lat. 30. No to ja nosiłem już takie długie włosy, a on był kompletnie łysy. Kompletnie. Nawet brwi nie miał. Tak mu wypadły włosy od tej, a był prawie Afrykańczyk. Pukle, loki, to takie, jak ja mam lekko falowane włosy, takie dziwne mam te włosy. Mam kręcone, ale tak wolno. Jak ja w szkole podstawowej miałem też długie włosy. Ja dopiero w liceum były tam męczarnie, ale to kiedyś opowiem o tym, bo to jest po prostu... Przygotowywano nas ja dlatego noszę długie włosy, bo nie znoszę krótkich włosów, właśnie przez tą szkołę. Jak się spotykam z ludźmi z tamtych lat, no teraz już rzadko kiedy spotykam, to jeszcze potrafię rozpuścić i pokazać. No i co?
No i bo słuchajcie, no przygotowywano nas jako mięso armatnie. Nie cięto nas na łyso, to był później ten okres, co dla mnie jest w ogóle do tej pory, tak się mężczyźni niektórzy na łyso strzygą, no to jest wyraźnie wojna. To jest wyraźnie wojna. Jak się mężczyźni golą tak na pałkę, albo to się jakoś nazywa na zero, no to jest, a w mojej klasie nikt się tak nie szczegł, ale dzisiaj widzę młodzi ludzie, nawet z moich roczników niektóre, którzy tam, no zawsze mówię Sowietus na nich, no bo jak mieszkałem z kolei w tej Rosji, słuchajcie, prawie 70% mężczyzn to na łyso. W Rosji rzadko kto miał długie włosy. Rzadko kto naprawdę z długimi włosami to był ewenement. Ewenement. Zupełnie. To bo taka rzadkość, że i na Litwie to samo. Na Litwie też krótkowłosy, bardzo krótko, wszyscy wojenni. I a propos teraz, no zobaczymy jak to będzie działo się, bo to będzie działo się przez miesiąc. Jeszcze mamy miesiąc tych tektonicznych ruchów. Zobaczymy, czy to są tektoniczne ruchy, czy to są wulkany. Bo to jest różnica, czy wulkan, czy ziemia się gotuje i coś się dzieje. Ja nie zajmuję się tym. Jest taka książeczka meteorologii, ale o meteorologii, a nie ma znaczy my wiemy, ja zresztą jak te osoby, które oglądały, to ja mówiłem, że będą wstrząsy na Ziemi. Ja mówiłem o tym, bo to wynika z Plutona, Pluton, Uran, właśnie z tych układów z Saturnem, z Neptunem, jak są w pewne ustawienia i wchodzą one w znaki, one wtedy ruszają jakby ruszają jakby nazwijmy to, że to jest pęknięcie wrzodu. Zbiera się i musi wybuchnąć. No musi. Tylko w tą stronę, a nie tam do wewnątrz, bo do wewnątrz nie ma prawa. I to może wybuchnąć wszędzie, gdzie chce. To nie jest tak, że akurat są tereny, w których się nic nie dzieje. Nieprawda. No nie jest taka prawda. W Europie, no Włochy są najbardziej narażone. No był teraz niedawno tamten wybuch tutaj we Włoszech. Ale Grecja, nie wiem czy się trzęsła teraz ostatnio, ale za moich czasów to kilka razy Ryszard miał tam babcię w Grecji, no to przecież opowiadał o tym. Troszeczkę słuchaliśmy tego jak bajki, bo on był wyraźnie przerażony. On jak o tym opowiadał, to tak troszeczkę z takim nie za bardzo. Także tak to wygląda. Także naprawdę mamy bardzo wesoły, zarówno i politycznie, i sejsmologicznie, chociaż nie można tak powiedzieć, bo to jest biologicznie. Ja to mówię biologia na to jest przyroda raczej, nie biologia, przyroda. Przyroda daje znaki. No trudno, ale jeżeli nie uspokoi się to całe paskudztwo, te wojny, nie wojny, to normalnie pokaże światu, kto tutaj rządzi. No po prostu, no nie ma gadania. Przyroda jest bardzo okrutna. My sobie nie zdajemy. Zresztą, słuchajcie, tą pogodą mogą rządzić. No i rządzą, jak rządzą tą pogodą, to potem takie są skutki. Jeżeli ten Duńczyk jako meteorolog udowodnił to, że planety potrafią przesuwać chmury, planety, bo mówi się tylko, właściwie wiedziało się tylko o tym, że Księżyc tam
wiecie, przypływ i odpływ. Od fazy Księżyca, gdzie się znajdował, i przypływ i odpływ, i nic więcej. Okazuje się, że planety potrafią przesunąć mało tego, całe chmury, właściwie całe morza potrafią przesunąć. No więc jeżeli nie wiem, czy przypominacie sobie, była taka fantazja, nie pamiętam, który to był rok, 2000 któryś, że planety ustawiły się równo wszystkie. Co to nie będzie, że będzie w ogóle przebiegunowanie Ziemi, że będzie takie tragedie, bo to Ziemia przestanie się obracać, w ogóle to będzie, epoka się zmieni, to tamto. Ja wtedy spotkałem się z takim profesorem ze Stanów Zjednoczonych. Żałuję, że nie spisywałem sobie nazwisk tych ludzi. I ja mam kontakt, ja nie wiem, Halina Molenda ma ten kontakt, bo to był przez Halinę Molendę poznałem tego człowieka. I jego się zapytałem: panie profesorze, czy takie rzeczy, a on mówi, geologicznie nie ma. Nie ma takich w ogóle geologicznych takich dowodów, żeby coś się stało. Ja mówię, ale geologicznie jest to, że dinozaury wyginęły. On mówi, nieprawda. Nie, to są ptaki. Ja mówię, to co, kłamią? Nie kłamią, tylko tak zostało sklasyfikowane już, ale w gruncie rzeczy to są ptaki. I on wiedział o tym, że w Chinach odkryto, na pewno wiedział. Ale ja chyba na YouTubie wtedy znalazłem taki filmik, gdzie po raz pierwszy odkryto dinozaura, który jest pierzasty. W Chinach jest taka opowieść o pierzastym wężu. Zresztą też ta bajka była, pamiętacie, pierzasty wąż i tam coś tam. No to był ten okres, właśnie ja nie pamiętam, który to był rok, ale może ci, którzy pamiętają, dzieciaki pamiętają, to będą wiedzieć, który to był rok. I ten pierzasty wąż w Chinach występuje. W legendach, nie legendach. Okazuje się, że jednak te dinozaury były pierzaste. I niektóre fruwały. I potem nawet pokazano takiego dinozaura, z tamtych czasów. Go nawet nazwano protoplastą bociana, że on cały Atlantyk mógł przepłynąć na jednym locie. Że jak ruszył skrzydłami, to tak sobie mógł manewrować, jak się nauczył i przeleciał. No więc mamy jakieś tam historie dowodowe, że to nie były takie straszne odległości dla nich, że w ogóle to wszystko. A gdzie w tym człowiek? A Lasko 40 albo 60 tysięcy lat wstecz? Przecież Lasko ma tyle. 40 albo 60 tysięcy. I to była cywilizacja na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo zrobili nieboskłon dokładnie, gdzie planety są. Przecież on z linijką szedł i rysował i tam nie ma nawet świeczki. Nie ma żadnego łuczywa ani co, że on tam palił. A my tutaj jakby zgasło to wszystko, to światło, to co? Przy świeczkach siedzimy i dymi się jak... Przecież akurat nie tu, ale mieszkałem wtedy, właściwie to Żuławy, na Żuławach, i tam nie było w ogóle światła. Były lampy naftowe. To było bardzo dawno temu. I akurat w tym roku założono światło. Słuchajcie, w życiu chyba nie widzieliście tak brudnego mieszkania od tego dymu. Po prostu aż czarny sufit był. On był biały, tak, jak słońce padało, te promienie, to wszystko, bielone było, oczywiście wapnem bielone były mieszkania, tak. Te pomieszczenia oczywiście, bo to takie wiejskie chałupy były tam, gdzie mieszkałem.
ale jak przyszło światło, to po prostu aż wstyd. Aż wstyd. A meble? Te, które się wychodziło, to tak, ale te meble to były ciemniejsze od gdańskich mebli. Jak ktoś wie, jak meble gdańskie wyglądały. No ale taka była zasada, no Boże, tak się żyło. No, nafta swoje robiła, tak? No bo się naftą paliło. Że pamiętam w Sieradzkim, no, szczerze mówiąc, sporo. No i teraz w Pabianicach ta dziewczynka, która tam powiedziała, że żeby wytłumaczyć ludziom, co to jest Unia, wiecie, co to jest skandal, żeby baba, która tam, nie wiem skąd ona się wykombinowała, ale to jest po prostu cyrk. Cyrk, żeby o takich rzeczach mówić na forum. Żeby zrobić to. Czy naprawdę ona myśli, że człowiek jest głupi? Czy ona. To jest tak ciemne babsko, że ja nie wiem, czasami się zastanawiam, skąd te ministry i ta w takie ubrała się jak biała sukienka w czarne groszki. No nie wyglądało to źle, ale jeszcze mówiła o tym, szkoda, że nie założyła takiej, wiecie, granatowej spódniczki, białą koszulę i czerwoną chustę taką, wiecie o co chodzi. I ona tutaj będzie grzmiała, że ona chce do Europy, bo wtedy też oni chcieli podbić tam Berlin aż do Paryża iść. I oni tutaj będą czerwoną Europę robić. No więc dla mnie to była ta taka typowa aktywistka, głupia jak but. Ja nie znam człowieka, który, ja nie mówię wszyscy, ale ogólnie nie znam człowieka, który nie przekroczył ani razu granicy. Bo ci starzy ludzie, to oczywiście, że przekroczyli granicę, bo to byli Niemcy. I była Rzesza, i gubernia, i przekroczyli nieraz granicę. Ale ja mówię, już później na pewno przekroczyli. Współczesna młodzież 2-3 razy w życiu na pewno gdzieś była, albo w Czechach, albo na Słowacji. Ja nie mówię o tych krajach tamtych, ale tutaj Niemcy na pewno. Nie wierzę w to, że są dzieci. No oczywiście, że tak, bo jak byłem w Zakopanem, to nauczycielki zbierały dzieci, nauczycielki w szkole podstawowej i chodziły z nimi po dolinach. Dlaczego? Dlatego, że rodzice nigdy nie byli w tych dolinach. Nigdy. Ja spotkałem tam takiego człowieka, co byłem bardzo zaskoczony. Jak się idzie z Krupówek i jest to rozwidlenie, taka rzeka, tak? I to rozwidlenie rzek jest taki tam ten kanał, to idzie się na Belweder, na ten hotel Belweder. I jak się właśnie wychodzi z tego, to zaraz z boku stoi monopolowy sklep. Taki malutki, taka budka. I tam wszedłem, bo chciałem kupić tą zbójnicką, tutaj mam taką małą zbójnicką. I zaczęliśmy rozmawiać z tą dziewczyną. Okazało się, że ona jest ze szkoły, z liceum plastycznego, tego zakopiańskiego, i zaczęliśmy rozmawiać. I wchodzi góral i mówi do niej tak, nie pamiętam, Maryśka, czy jakoś, tak po góralsku, czy tam, no ale po imieniu. I mówi tak, słuchaj, a gdzie jest ta poczta? Bo ja mam tam odebrać list. A ona mówi, że pójdziesz tutaj Krupówkami. On mówi, ale daleko to? Ja tak słucham, ja stamtąd wracam, bo ja byłem w piekarni, jak się Krupówki zaczynają, w bok tak troszeczkę. Nie umiem odpowiedzieć, jak to jest. No dalej to już się idzie i jedzie się na Gubałówkę.
No więc mniej więcej, no ci, którzy byli, to mniej więcej orientuję się, bo ja byłem tam zaledwie ile tam 2 tygodnie byłem całe i siedziałem i zwiedzałem to Zakopane, chociaż i tak żałuję, że nie poszedłem w to dalekie Zakopane, tam gdzie sanktuarium jest, to papieskie. Żałuję, że tam nie poszedłem, ale no, po prostu nie miałem czasu, no robiłem tam swoje. To słuchajcie, on nie wiedział, gdzie jest poczta? I ona mu tłumaczyła, gdzie jest poczta? I ja się pytam, jak on nie wie? A on mówi, wie pan co? Oni tutaj, to jak wyjdzie 2 ulice dalej, to już jest daleko. No i się tak poruszają tylko w takich kręgach. Ja mówię, no to gdzie on zakupy robi? Mówi, on nie robi zakupów. Ja mówię, a kto robi zakupy? A jak będzie targ, to na targ pojedzie. Ja mówię, a są tutaj jakieś targi? No są. I to jest wszystko, to jest jedyne święto. A ja mówię, tak normalnie to oni się nie poruszają w ogóle. Siedzi w tej zagrodzie swojej, albo to tam coś robi, albo rzeźbi, albo to, albo tamto, albo go zabiorą do jakiejś roboty, to i tak żyją. No po prostu wegetują. No więc jeżeli tak jest, to ja gratuluję. Witam Anię, Basię, Sun, Joanna też jest. No. To chyba wszyscy. Także słuchajcie, tak to wygląda. No więc to jest bardzo dziwne i teraz musimy poczekać, co będzie dalej, jak będzie się to wszystko manewrować. Najważniejsze to, czy dojdzie do Polski na przykład jakieś trzęsienia ziemi, czy podejrzewam, że bardziej te fala, bardziej tsunami może przyjść tutaj. Bardziej to, jeżeli na Atlantyku wystąpi, no to Danię może zalać. Tylko nie pamiętam, którym, albo to był 98, 1998, albo 2002. Duńczycy i Szwedzi stwierdzili, że jeżeli wystąpi coś takiego, takie ruchy, to oni są przygotowani w ciągu 2 tygodni zasypać Skagerrak, czyli zasypać tutaj, zamknąć Morze Bałtyckie. Nie byłem nigdy tam. Pytałem się jednego z marynarzy, czy jest to możliwe, a mówi, bardzo możliwe, tam nie jest głęboko. Mówi, to nie jest głębokie morze. Mówi, dlatego nie możemy wprowadzać niektórych statków. Ja mówię, nie wpływają na Bałtyk? Mówi, Bałtyk to jest bardzo płytkie morze. Mówi, tutaj nie. Mówi, takie duże kontenerowce, czy na przykład te, które wożą ropę naftową, czy wożą gaz, te ogromne, takie wielkie, one nie wpłyną na Bałtyk. Nie wykręci. Ja mówię, jak nie wykręci? To jest tak, mówi, no musi mieć pewien ruch. No więc słuchajcie, no trochę cyrk, ale no i zresztą wszyscy twierdzą, że ci, którzy byli gdzieś tam dalej, że tam morze jest słone, a tutaj nie jest słone. Z Bałtyku się wychodzi, idzie. Możemy się wykąpać w Bałtyku, założyć, jak to się mówi, t-shirt czy coś i sobie funkcjonować i spać. Kiedy ponoć tam trzeba iść pod prysznic, bo jest dużo soli. Także są bardziej zasolone te morza. Możliwe, nie wiem, nie byłem w tamtych częściach. Nie, dojechałem tylko do Austrii. Przekroczyłem granicę austriacką, no ale nie byłem aż tak daleko. A jak byłem z kolei w Anglii,
no to wtedy promem i no, nie dałoby się wykąpać. Także nie spróbowałem tego tutaj przyjemności poznania tej różnicy w wodzie. Także tutaj już z góry mówię, że akurat nie znam, ale ci, którzy byli, to doskonale wiedzą. Teraz patrząc się na ten kosmogram, no cóż, no on jest taki, jaki jest. Jest bardzo interesujący. Zwróćcie uwagę, że Jowisz tutaj akurat w tej chwili wystąpił ten trygon, a go parę minut temu nie było. Nie chcę cofnąć, bo mógł cofnąć, to wam pokazać, że go nie było. Ale jeżeli planeta występuje tak i jest tak zwana, nie ma nic tutaj, o, tak tutaj przypuśćmy ten węzeł księżycowy, zobaczcie, nic nie ma. Tutaj jest tylko, ale przypuśćmy, że nie będzie tego, tak? Czyli tak tutaj do Chirona, więc ten węzeł w założeniu w tej chwili jest najsilniejszym zjawiskiem na nieboskłonie i ma największy wpływ na nas. Więc wszystkie karmiczne sprawy mają bardzo silny wpływ w tej chwili. To zresztą co mówiłem, że no to jeszcze jest kwestia naszego kochanego Merkurego, który jest w retrogradacji, Saturna, który jest w retrogradacji, Neptuna, który jest w retrogradacji, no i Pluton, który jest w retrogradacji, który trzepie tymi wszystkimi historiami i to wszystko odbija się tą czkawką historyczną. Między innymi te trzęsienia ziemi, to wszystko jest po to, ale i także zachowania ludzi, najbardziej państw czy przywódcy. To, że pan prezydent Trump powiedział, że podpiszesz, to podpisała wszystko. To, że pan prezydent Trump zrobił dobry interes. No i musimy się wpisać w to i powinniśmy teraz mieć takiego przywódcę, żeby poprosił pana prezydenta Trumpa o tak zwane żeby podpisała wszystko. No i podpisze. Więc jeżeli pan Jaki tutaj na tym spotkaniu mówił, że my nie chcemy wyjść z Europy, bo no logiczne, to jak możemy wyjść z Europy? To trzeba być po prostu zwykłym, no nie ma innego słowa jak kretynem, żeby wyjść z Europy. To co, bierzemy wszyscy tobołki i zapychamy gdzie, za Ural? No Rosjanie to nas przyjmą od tak. Już raz przyjęli, no to Bajkał żeśmy im znaleźli, mnóstwo żeśmy im narozrabiali tam, że oni wiedzą, bo do tej pory nie mieli tej ikry. No no wiecie, ikry, tak, dobrze mówię. No. Bo u nich to jest dywan, tak? Kawior. No więc słuchajcie, no to oni przyjmą nas z otwartymi rękoma, ale przecież my jesteśmy cały czas w Europie. Tylko jeżeli my możemy stworzyć przeciwwagę dla nich, dla Niemiec, dla Francji, oni już wiedzą o tym, że to jest bardzo możliwe, bo jeżeli Trump teraz przyjedzie, przypuśćmy, do Polski i zacznie się układać i zacznie tutaj manewrować i ten pan, który jest tam nie wiadomo skąd, no wiecie, o kogo mi chodzi, tego małego takiego, co tam rządzi. Jeżeli on przestanie rządzić, to pan prezydent Nawrocki przejmie jakby dozór, no i zmiana pewnego układu i może być, powstanie wreszcie to tak zwane Trójmorze. A Trójmorze zlikwiduje automatycznie Niemcy. Automatycznie, Bawaria automatycznie odskakuje od Niemiec. Już są symptomy. 3 dni temu miałem telefon i do mnie znajomy powiedział, mówi, wiesz co, chyba masz rację, bo mówi, taki antagonizm jest w stosunku Bawarczyków do tych innych landów, bo oni nie chcą utrzymywać, oni nie chcą to, no bo Bawaria jest
bardzo silna, zresztą, no co tu ukrywać, no, trochę nachapała złota, ale nie tylko. Bawarczycy są pracowici, no, po prostu są bardziej ta część katolicka nie chce mieć nic wspólnego z tą ewangelicką częścią i tutaj może nastąpić szybciutko. Zresztą słuchajcie, Austria momentalnie ich przyjmie. Jeżeli Bawaria by miała powstać i Bawarczykom jest szybciej do Austrii, bo nie lubi się Austriaków, dlatego że Austriacy to są, Bawarczycy nie traktują tego, ale ta Bawaria, ta Tyrol, który jest w Austrii, to jest jedność, to jest jeden świat. Więc automatycznie Austria też straci momentalnie ten Tyrol. A w Austrii Tyrol, no to znowuż jest zupełnie inny świat. Ja akurat ja mam tam rodzinę, tylko już po tej niemieckiej stronie. No to widziałem, jak Austriacy no, nas traktowali z kuzynem. Że jak to wy macie tam rodzinę? No tak, mamy. No to było takie zdziwienie dla nich. No jak to? To awans, ogromny awans. Także Austriacy no, są tacy grzeczni, tacy potulni. Jak słyszą Tyrol, to już tacy. A jak się ma te ubrania ich, zresztą ja mam do tej pory te tyrolskie, znaczy nie mam tych spodenek tylko, bo to nie potrzebowałem. Nie lubię chodzić w krótkich spodenkach. No i nie, to nie dla mnie. I jeszcze jednej rzeczy nie lubię piwa. No nie w takich ilościach, no po prostu no lubię wypić tam 2 butelki na rok, takie większe. No. Od momentu, czyli mamy 7 miesiąc, przez 7 miesięcy 4 butelki piwa stoją do tej pory. Nie wyrzuciłem. A dlaczego nie wyrzuciłem? Inna tajemnica. Nie, po prostu w szkole podstawowej z butelek robiliśmy lampy i mam zamiar zrobić takie, ponieważ brak mi tutaj takiego podświetlenia. Ja lubię swojskie. Lubię swoje lampy. Te wszystkie lampy mnie bardzo bawią, ale w tej chwili w Action można kupić takie korki na butelkę i one tworzą lampę. Ja to widziałem, gdzieś w jakimś internecie, no i mówię, bo zostawię te butelki i mam kilkanaście butelek po rumie, bo to od kolegi zabrałem, chyba z 10 tych butelek po rumie, bo chcę u siebie w pracowni, nie tu, tylko w tej mojej artystycznej, którą no lada moment ją uruchomię, chcę te butelki zrobić deskę i na tej butelce 12 butelek tych od rumu identyczne te kapturki i taka będzie lampa w tym pokoju. Wiesz, 12 butelek tam będą, są LEDowe, tam nic wielkiego, ale one są na USB, także można ładować z pewnej znaczy takim kablem, tak? No to i tak będzie to wyglądać. Także tak to mam zamiar. Aniu, coś napisałeś? Dlaczego odłączyłeś, Aniu, Witam. Aniu, masz na górze telefon. Jeżeli chcesz, to dzwoń. Albo napisz SMS-a, jeżeli wolisz. Tam na górze masz telefon.
Bo ja jeszcze będę, ja wiem ile, jeszcze z 15 minut będę, także spokojnie możesz wyciągnąć jakiś temat. No nie rozumiem tam, o co chodzi. Czy zlikwidowało ci, czy nie możesz się połączyć? Ja wiem, że niektóre osoby, jak piszą, nie mogą napisać. Jak możecie napisać, dlaczego nie można pisać, to bardzo mi będzie miło. Witam Renatę. Także spokojnie możecie pisać. Bardzo dziękuję za łapki. O te łapki tak, ale bardziej mnie zależy, nie wpisujecie, szkoda, bo pod filmami, ja dzisiaj zrobiłem film, nie wiem czy dzisiaj zrobię, bo deszcz mnie złapał, ale możliwe, że na kanapie zrobię, znaczy dogram ten film, bo dzisiaj zajęty miałem komputer, ponieważ te dzieciaki robiłem. Nie robiłem wszystkiego, tylko chłopca jeszcze, a jeszcze mam dziewczynkę. Oj, długo to trwa, dlatego że tak, ja mam bardzo dziwny czas, znaczy za dużo się dzieje wokół mnie, znaczy nie mnie, tylko wokoło. Jutro będą naprawiać dachy, a ponieważ tutaj takich aktywistów jest tylko 3 w całym domu na 60 mieszkań, czyli ludzi, którzy wiedzą, co to jest wspólnota mieszkaniowa. Tylko 3, autentycznie. Reszta oczywiście, że wie, co to jest wspólnota, ale nie biorą udziału. Wolą się nie wtrącać. Albo jeżeli się wtrącają, to mają takie pomysły, że po prostu uważają, że wszystko jest nie za ich pieniądze. A to wszystko jest za nasze pieniądze. Musimy za to wszystko zapłacić sami. Albo zrobić samemu. No więc jeżeli jest możliwość, to robimy samemu. Jeżeli nie ma możliwości, no. I są pretensje kompletnie o niektóre rzeczy, które no po prostu są irracjonalne. Właśnie przed chwilą, dosłownie to, co się spóźniłem, tą minutę, czy tam kilka sekund, co się spóźniłem, to drukowałem takie powiadomienie, że jutro panowie przyjadą z nie wiem, jak to się nazywa. To takie coś, co wysięgnik? No taki dźwig, tak? I oni z tego dźwigu będą reperować dach. No bo tam w pewnych miejscach przecieka nam. Także tak to się dzieje. Także no, mamy od groma roboty. Także cały czas jutrzejszy dzień, zamiast zajmować się czymś poważnym, to będę się pierdołami zajmował. No. I mnie to denerwuje, bo no ktoś, wiecie, pańskie oko konia tuczy, to jest na tej zasadzie. No trzeba, no bo wolałbym, żeby się nie lało mnie na głowę. Także tak jest. Także szkoda, że nie dzwonicie, no naprawdę mnie, troszeczkę nie o to walczyłem, ale spokojnie nauczymy się. Zaraz wam coś też pokażę, to też jest śmieszne. Popatrzcie, Słońce jest w Skorpionie, Księżyc jest w Skorpionie. Zobaczcie, Dłady, ja mówię o Dładach. Merkury jest w Skorpionie i Jowisz jest także w Dładzie Skorpiona. Zobaczcie, ile Dład Skorpiona. Nagle Rak, 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 Rak. I zobaczcie, tylko jest Baran, Baran, Baran też jest. A tak to Waga i Bliźnięta. No proszę. No i Rak. No. I z tego też można wnioskować dużo rzeczy bardzo interesujących. Najważniejsza rzecz jest to, że my tutaj mamy spokój. Zobaczymy, co będzie teraz. Zobaczymy, co nam przyniesie. No jutro jest ten dzień Powstania Warszawskiego. Porozmawiamy sobie o tym. Smutny dzień, dlatego że tak ja o tym Powstaniu Warszawskim no cały czas słyszałem od mamy, takie od cioci, wujków. Wujków to nie było tak dużo, bo większość moich wujków zginęło w Powstaniu Warszawskim.
mojej mamy w pierwszej linii kuzyn zginął jako pierwszy oficer w Warszawie. Jako pierwszy. Straszna tragedia. Szkoda, bo był bardzo fajnym, bardzo młodym człowiekiem, bardzo młodym. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. No i zginął. Zresztą bardzo dużo zginęło warszawiaków. Ja teraz podziwiam pana Jakubiaka, bo naprawdę jest to prawdziwy człowiek, który bardzo, znaczy jest warszawiakiem i nie boi się tego, nie krępuje się tego, skacze do gardła od razu, jeżeli coś jest nie tak. To trzeba, to nie wolno nikomu podnieść ręki na powstanie warszawskie. Do mnie też tutaj kolega, że to była hańba, że to tamto. Ja mówię, człowieku, nawet nie wiesz, byś nie mówił dzisiaj po polsku. Ty nawet nie wiesz, o co chodzi. Nie wiesz w ogóle, o co chodzi. To powstanie musiało być. Kto wydał to powstanie, to tamto, owo dziesiąte. Gdyby nie było tego powstania, dzisiaj byśmy rozmawiali po rosyjsku. Tutaj by była Rosja. I to jestem przeświadczony na 100%. Tam zginęła młodzież, tam zginęła cała kadra, nieprawda, że tak zginęła. Pierwsza kadra zginęła to w Oświęcimiu, w Krakowie. Wyprowadzili ich. W Lwowie też zginęła kadra. Ale kto wytłukł w Lwowie? Potem dobiła NKWD. Gdzie? Ostaszkowo. A w Warszawie to co, na Pradze nie byli Rosjanie? Nie wieszali akowców za ręce na drutach na latarni? Na latarniach? Nie wisieli? Dopiero wisieli. A wycofali się? Przecież weszli. Generał Berling wszedł. I co, wycofał się? Dlaczego? Bo dostał rozkaz, tak? Dobra. Kłamać to możecie. Nauczcie. Jest Polska A i Polska B. Niech Polska B się zastanowi, czy mówi po polsku, czy po rosyjsku. Bo jak mówi po rosyjsku, to nie mają wolną drogę na ogródki działkowe. Na Kamczatce. Tam ciągle czekają. Nie ma gadania. Tam przyroda ziemię orze. Tam się trzęsie, wulkany. Ziemia powulkaniczna jest najzdrowsza. Zapraszamy. Możecie sobie jechać. Skąd przyszliście tam? Jak to się mówi, tak u nas, jak to się mówi, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Stamtąd jesteś, tam wracaj. I powinno się spakować tych wszystkich mądrali, łącznie z panią reżyser, wpakować to wszystko w pociąg i jedna droga, jeden kierunek. Nie robić tego złośliwie, tylko po prostu miejsce pochodzenia. Jazda. Bo to zaczyna denerwować. Naprawdę polskość jest jutro. Ja jutro pójdę, jeżeli będzie pogoda, pójdę specjalnie o 12 godzinie na ulicę Piotrkowską. Zobaczymy. Tylko raz widziałem tutaj na ulicy Piłsudskiego, gdzie wszyscy stanęli z samochodów i wyszli kierowcy. Stanęli podczas tych syren. Samochody postawili, wysiedli i stali. 3 lata temu chłopak tutaj w parku stanął na baczność i salutował. I to jest podstawa. To jest postawa i podstawa Polski. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie wie, o co chodzi, proszę bardzo. Tu nie ma miejsca dla takich. Proste. Dlaczego?
Dlatego, że po prostu oni się źle czują tutaj, no proste. Jeżeli chcą coś reformować, to znaczy, że się źle czują. Jeżeli się źle czują, proszę. Nikt wam nie broni. Ale jeżeli chcecie być tu, macie tak postępować, tak my postępowaliśmy tu przynajmniej przez 600-700 lat. 300 lat niewoli było. Ale wcześniej było 300 lat wolności. Jeszcze wcześniej też następne było 300 lat. A jesteśmy tu od bardzo, bardzo dawna. Nie od chrztu, tylko od wcześniej. No więc i ten język kształtowaliśmy bardzo długo i jest bardzo specyficzny. I tym językiem posługuje się jeszcze naród, który świetnie rozumiemy. Nie mówimy o Słowakach, tylko o Słoweńcach. Oni mówią prawie identycznie jak my. Ja nie mówię o Słowakach czy Czechach. Nie, ci to bardzo dziwnym językiem mówią. To, co od nas odpadło, to u nich zostało. No. Zresztą z czegoś się trzeba śmiać. Z netoperka. No więc tutaj naprawdę mamy śmieszne problemy. Słuchajcie, jest 22:17, ja już będę kończył, bo tak jutro zobaczymy, co będę robił w Wowsetce. Jak chcecie, to bardzo proszę, jak nie, to teraz jak zakończę ten program, to wpiszcie na dole, tylko pod filmem, nie tu, tylko pod filmem, wpiszcie, co byście chcieli wiedzieć. Ja na ogół tutaj, no jest to kompendium wiedzy. Przez te ileś lat mówię o bardzo wielu rzeczach i naprawdę bardzo dziwnie, nawet czasami jestem zaskoczony, że o takich rzeczach mówiłem. Nie inaczej, nie jestem zaskoczony, pamiętam dokładnie. Każdy film pamiętam. Nie ma tak, że nie pamiętam, tylko nie pamiętam, w którym filmie mówiłem. Ale jest dlatego, że to są mechanizmy, wiadomo, że jak mówię o lwie, to mówię o lwie. No, czasami mówię o lwie wodniku, czasami mówię o lwie w skorpionie, czasami mówię w byku. Dlaczego? Dlatego, że są to kwadratury. W dodatku teraz tak, lew jeszcze istnieje, tak, jeszcze nie ma pełni. Do pełni, no widzicie, cały czas wam tłumaczę, że do pełni się będą dziać cuda. Po pełni będzie inaczej już. W tej chwili to, co się dzieje, no nareszcie się to dzieje i wypływają po prostu, nazwijmy to wrzody. Wychodzą wrzody na wierzch i możemy nareszcie sklasyfikować, gdzie są wrzody. Można wreszcie odkryć, nawet w tym Szczecinie ta cholera, która się znalazła, dziewczyna, która nigdy nie wyjeżdżała z Polski, znaczy nie wiem, czy nigdy, ale teraz nie wyjeżdżała i jest w szpitalu na cholerę. To znaczy, że co, łapniemy ją? Przyjeżdżają tacy jak my. Jak ja miałem jechać do Afryki, na 9 miesięcy przed trzeba było się zgłosić do takiego tutaj, ja nie pamiętam, czy to nie był sanepid, i szczepić się. I trzeba było mieć szczepienia. Mało te niektóre szczepionki, ja byłem przecież przed operacją na przepuklinę, to miałem tych szczepionek chyba 5. Chyba 5. Taką karteczkę dostałem i te szczepionki, one są w karcie u mnie i na podstawie tego można było mnie zrobić operację. A to, co pamiętam wtedy, to była tak, ameba, na amebę, tam jeszcze na jakieś dziwne choroby w ogóle. Ja pamiętam, że wtedy moja mama, ponieważ znała fantastycznie francuski, poprosiła taką koleżankę swoją z Paryża, żeby przysłała jak jadą dokładnie jak jadą na ekspedycję do Afryki. Czyli dokładnie jak jest żołnierz, legionista, jakie ma szczepienia, na przykład legioniści. I taka specyfika tych chorób wszystkich i tych szczepionek, jakie i to. I niektórych szczepionek nie było w Polsce.
Więc moja mama sprowadziła je tutaj do Polski. One były przewożone w termosach. Pamiętam cyrk i ponieważ mama nie chciała tego w domu trzymać, to jak, tak? No więc zaniosła je do sanepidu, żeby one tam i one leżały, te szczepionki tam, no ponieważ wybuchła wojna w Kongo, wtedy nie pamiętam jak w Kongo Brazzaville, Mobute, chyba tak on się nazywał, ten łobuz taki numer 1, co jadł ludzkie mózgi. Straszny człowiek. Całe szczęście, że nie pojechaliśmy, bo moglibyśmy nie przeżyć. Chociaż jako biali to byśmy przeżyli. Mobuta? Chyba tak. Tam w tej Kinszasie w Kongo. I wtedy ciocia moja, znaczy nasza ciocia, no, nie zupełnie kuzynka, ale zadzwoniła, czy może te szczepionki zużyć, bo okazało się, że ktoś potrzebował te szczepionki. No i zużył, no i proszę. Ale naprawdę w Polsce nie było tych szczepionek. No, dlatego, że tak jest. No, do tej pory na pewno wszystkich nie ma. Nie pamiętam, na pewno nie na malarię, na pewno nie na jakąś dziwną taką chorobę, jakąś taką, ale lepiej było się zaszczepić. No, i ja pamiętam, że to tak wynikało, że jakbyśmy mieli wyjeżdżać, no to tak 9 miesięcy wcześniej, co jakiś tam okres trzeba było poddać się tym szczepionkom, żeby tam pojechać, bo tam z katarem jakby się kichnęło Afrykańczykowi, to on by jutro nie żył. Katar jest dla nich śmiertelny. Nie wiem, czy oni się szczepią na katar, jak przyjeżdżałem do Polski, ale widać, że oni jeszcze żyją. Nie wiem, czy oni są wszyscy zaszczepieni, czy ich tam szczepią na granicy. Nie wiem. Może tutaj, nie wiem, no, może na tej Białorusi tam ich szczepią jakimś tam niedźwiedziem albo tam jeszcze czymś, nie wiem. Może jakimś koktajlem Mołotowa albo jeszcze czym. Słuchajcie, uciekam, trzymajcie się do jutra. Bardzo dziękuję za te łapki wszystkie. Bardzo mi miło. No i co? Spotykamy się jutro. Ja postaram się ten filmik nakręcić, ale zobaczymy. Kupę pracy mam jeszcze dzisiaj i jutro zobaczymy, jak to będzie, także trzymajcie się. Bardzo mi miło, że jesteście, no i do jutra. I proszę, albo piszcie pod filmem, obojętnie, nawet tymi ostatnimi filmami piszcie, jak coś chcecie, a jak nie, to dzwońcie, bo tak mi będzie bardziej miło. Także trzymajcie się, dobranoc, z Bogiem, pa, pa. Jutro pierwszy piątek miesiąca, pamiętajcie o tym.